Cześć, mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię do kolejnej wycieczki. Jesteśmy w Chorwacji. Przyjechaliśmy dzisiaj do Parku Narodowego Krka, gdzie zwiedzimy dzisiaj przepiękne wodospady. Na początku kilka ważnych informacji. Jeżeli przyjeżdżasz tutaj samochodem, a pewnie najprawdopodobniej tak będzie, z tej strony tutaj znajduje się i wejście do kasy, ale również i parking, gdzie pozostawisz samochód. Parkowanie jest dla samochodów osobowych bezpłatnie. No i teraz możesz wybrać jedną z dwóch podróży, albo pieszą i około 15-20 minut za momencik będziemy szli takim żółtym szlakiem właśnie w kierunku wodospadów, albo autobus, który stał tutaj na parkingu obok. Koszt takiego autobusu to 5 kun. Jakie są koszty wejścia? W okresie, w jakim my jesteśmy, czyli w sezonie letnim, jesteśmy w sierpniu, to koszt dla osób dorosłych 200 kun, dla dzieci 120 kun. To co ważne, również możesz przyjeżdżać tutaj z pieskiem. Należy oczywiście pamiętać o tym, żeby wziąć ze sobą woreczki na ewentualne odchody. No i cóż, w takim razie zapraszam Cię do tej magicznej wycieczki. Na pewno będzie pięknie. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, zrób to właśnie teraz, a ja zapraszam Cię do chorwackiej przygody. I myślę, że wybierając się tutaj, warto zaopatrzyć się w dobre buty, bo jak widzicie jest bardzo dużo kamieni, takich dosyć ostrych, więc podróż w klapkach, tak jak czasami niektórzy chodzą u nas w Tatry, to nie jest dobry pomysł. Zeszliśmy żółtym szlakiem. Myślę, że zajęło nam to rzeczywiście około 10, może 15 minut. I tutaj, gdzie widzicie ten duży parking i sporo ludzi, to po pierwsze punkt informacyjny, ale po drugie tutaj również przyjeżdża autobus, o którym mówiłem na początku. No i teraz tak, możesz albo w tamtą stronę około 11 minut wybrać się i popłynąć statkiem, albo w drugą stronę pójść na pieszą wycieczkę i my tą trasę właśnie wybieramy. Mówiłem wcześniej, że warto mieć ze sobą dobre buty, klapki na pewno nie, no i zobaczcie, teraz chodzimy po takich drewnianych kładkach, więc drogie panie, szpilek również nie. Dostrzegam pierwszy minus, jeśli można tak oczywiście powiedzieć, choć ja też się do niego dokładam, ponieważ sierpień, no zobaczcie, na tych kładkach jest sporo ludzi, oczywiście każdy chce się zatrzymać, zrobić sobie zdjęcie. Kładka jest jakiejś tam sobie szerokości, pewnie ze 2, może 2,5 metra, więc trochę się blokuje przejście, no ale cóż, no każdy jest na wakacjach, każdy chce zobaczyć wodospadek Krka. Jezioro, które właśnie mijaliśmy, ma głębokość nawet do 25 metrów, więc rzeczywiście głęboko. Po drodze jest kilka punktów widokowych i myślę, że warto poczekać czasami w kolejce, bo widok z tego punktu, zresztą sami zobaczcie. Po drodze można się zatrzymać, odpocząć. Jezioro, które tutaj się znajduje, ma 10 metrów głębokości i był znaczek przed momentem, że nie wolno pływać. Ale okoliczności przyrody na pewno piękne. Mówiłem wcześniej, mówiłem o punktach widokowych. Mamy tutaj kolejny. Jest sporo osób, bo widok
też jest przepiękny. Zaraz zobaczycie. Już podchodzimy. Oj, trzeba uważać, bo tu woda się leje. Ho, ho, ho. Spróbujemy jakoś przejść. I zobaczcie, co się przypięło do naszej Sofii. Ha? Czaszka. No, ciekawe. I poleciała. Zmierzamy właśnie do naszego pierwszego przystanku, gdzie odpoczniemy, napijemy się zimnego piwka na pewno, no i potem będziemy szli dalej w kierunku największego wodospadu Krka. Za momencik jeszcze zobaczymy, jakie są tutaj ceny, bo może kogoś to będzie interesowało. Już czuję również swoim nosem, że jest tutaj i jedzenie, więc za momencik dojdziemy i sprawdzimy. Ciężko to będzie nakręcić wszystko, co tu można zjeść, bo są i hot dogi, są i naleśniki, jest i piwo. Co mamy tutaj z drugiej strony? Pieczywo Różne wypieki, tak, różne ciastka, więc tak. sporo różnych rzeczy. No, popatrzmy na napój. Fanta, cola 28 kun, a sok pomarańczowy 40, woda 24 kuny. No i mamy tutaj różne słodkości, które też tutaj na miejscu widać, że wypiekają. Ceny około 15-18 kun. Mamy również tutaj restaurację, w której, jeśli patrzymy po stołach, co ludzie jedzą. Między innymi widać, są frytki, jakiś kurczak. No i doczekaliśmy się piwa. Cennik tutaj w barze, no tanio nie jest, bym powiedział, 40 kun za piwo, a 28 Coca-Cola, Sprite, Fanta. Z drugiej strony macie również jedzenie, jeżeli ktoś tylko jest głodny. I my wypijemy, odpoczniemy chwilkę i idziemy dalej. Wyszliśmy z naszego przystanku, gdzie trochę odpoczęliśmy, napiliśmy się piwka. No i dochodzimy tuż obok do głównej atrakcji Parku Narodowego Rzeki Krka, czyli głównego wodospadu. No i jesteśmy na miejscu. Główna atrakcja rzeki Krka, czyli ten największy wodospad. Wodospad, pod którym jeszcze kiedyś można było kąpać się, około 2 lat temu. Natomiast ze względów na ekologię zabroniono tej możliwości. Z tego, co doczytaliśmy, no było to spowodowane tym, że ludzie oczywiście chronili się przed słońcem, czyli kremy, olejki powodowały zanieczyszczenie tej wody, więc zrezygnowano z takiej możliwości. Jest naprawdę pięknie. Mamy dzisiaj 22 sierpnia. Pogoda no, około 27 stopni, ale chmurki, więc nie jest zbyt gorąco. Jest bardzo przyjemnie spacerować, a wodospad naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękny. A jakbyśmy popatrzyli w dół, widać czystą wodę, rybki.
To naprawdę piękne miejsce, naprawdę piękne miejsce. Można podejść jeszcze bliżej wodospadu. Udało nam się znaleźć takie ekstremalne miejsce, gdzie ten wodospad po prostu tutaj spływa. I mamy już mokre buty. W drodze już do wyjścia można spotkać jeszcze taki obiekt, a to jest nic innego jak turbina, która kiedyś była zamontowana w elektrowni wodnej, która stąd zasilała te pobliskie miejscowości w wodę. No teraz oczywiście jest to już nieczynne, natomiast widać, że technologia kiedyś, dawno temu, no zobaczmy, bo tutaj nawet mamy napisane kiedy, 1895 rok, jak tutaj ta energia była pozyskiwana. Parę minut wcześniej można było zobaczyć wodospad z tamtej strony, a teraz już wracając widzimy go jeszcze raz z góry. Jeszcze na koniec krótka informacja, ponieważ przybyliśmy z powrotem na miejsce parkingu. To co ważne, autobusy, które jeżdżą w dół za 5 kun, one stoją tutaj, my przyjechaliśmy jednym z nich, bo w górę jest bezpłatnie. No i słuchajcie, 3 godziny to jest taki, myślę, optymalny czas, gdzie swobodnie zwiedzisz wodospady. No i myślę, ważna informacja dla wszystkich, którzy przyjeżdżają w wakacje, ponieważ jeszcze jest długo jasno, że od godziny 16 wejście to 150 kun dla osoby dorosłej, dla studenta i dziecka to jest 90 kun. Patrząc, że wchodzisz o 16, wychodzisz mniej więcej o 19, uważam, że to optymalny czas na przyjazd tutaj, ponieważ temperatura mniejsza i ludzi również pewnie byłoby dużo mniej, co widać też po parkingu. Ok. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie ze mną wspólnie tego filmu. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to właśnie teraz. Trzymaj się. Cześć!